Cześć, witam serdecznie. Peugeot 308 znamy już bardzo dobrze, testowaliśmy go w różnych wersjach. Była już wersja hatchback, SW, GTI. Ale za każdym razem, kiedy dostawaliśmy taki samochód do testów, był on dla nas dostępny w najwyższej niemalże wersji wyposażenia. A wtedy za tymi wszystkimi skórzanymi fotelami i wielkimi ekranami gdzieś tam ukrywała się podstawowa wersja. I tym razem dostaliśmy do testu wersję Active, czyli tą prawie najtańszą z całej oferty. Jednak to nie niższa wersja wyposażenia jest powodem podobnego spotkania z 308, tylko to, że w zeszłym roku ten samochód przeszedł facelifting. A więc tym testem dzisiaj upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, a mianowicie poznamy tańszą wersję wyposażenia, ale też sprawdzimy, co się zmieniło po faceliftingu. Zapraszam. Peugeot 308 został zaprezentowany po raz pierwszy w 2013 roku. 5 lat produkcji to jednak już czas, żeby odświeżyć nieco jego wygląd. Trzeba przyznać, że choć wyraziste kształty są dosyć ryzykowne, to jednak w 308 to się udało. Pomimo niewielkich zmian liftingowych samochód nadal wygląda świeżo i na pewno nie jest nudny. A co się zmieniło? Zmienił się nieco wygląd grilla, który teraz przypomina bardziej ten z 2008, 3008 czy 5008. Większe są też wloty powietrza w zderzaku. We wszystkich wersjach mamy też reflektory LED do jazdy dziennej, choć w niższych wersjach wyposażenia, tak jak w naszej, światło mijanie i drogowe to nadal halogeny. Nowe są też tylne światła z ciemniejszymi klosami. Myślę, że warto to zaznaczyć osobno. Pomimo niedrogiej wersji Active auto dostaje światła LED do jazdy dziennej. Dzięki temu samochód już nawet w tej tańszej wersji wyposażenia na drodze wygląda nowocześnie. W atrapach wlotów powietrza w przednim zderzaku pojawiają się elementy chromu, ale grill poza ramką nadal jest tu z czarnego plastiku. Więcej chromu pojawi się dopiero w wersji Allure. Na kołach zobaczymy 16-calowe felgi aluminiowy kwarc. Ogólnie 308 w wersji Active wygląda całkiem nieźle, ale moglibyśmy też kupić większe koła. 17-calowe Rubis kosztują 1600 zł. Wewnątrz pojawił się ekran o przekątnej 9,7 cala, który teraz wykonany jest w technologii pojemnościowej, więc obsługa dotykowa jest o wiele prostsza i to jest duża zmiana w stosunku do wersji przed faceliftingu. Natomiast możecie zwrócić uwagę, że ten obszar roboczy tutaj jest wyraźnie mniejszy niż te 9,7 cala i tak rzeczywiście jest, bo tu przekątna wynosi tylko 7 cali, natomiast producent podaje 9,7, biorąc pod uwagę ten całkowity obszar, na którym są przecież stałe przyciski, więc trochę tak wygląda, jakby ktoś się chwalił pensją brutto. Ale poza tym oczywiście to, że wszystkie funkcje zostały zapakowane dotykowo na ekran, ma też swoją dobrą stronę, kupując taką dosyć podstawową wersję Active, no praktycznie to sprawia, że wnętrze tego auta zupełnie niczym się nie różni. Nie ma tu zaślepionych przycisków albo czegoś, czego może brakować w bogatszej wersji, bo wszystko i tak jest zaszyte w tym systemie. Standard naszej wersji Active nie jest zresztą taki niski. Mamy tu dwustrefową klimatyzację, automatyczne reflektory, tempomat z ogranicznikiem prędkości czy elektrochromatyczne lusterko. Nie zmienimy jednak standardowej czarnej materiałowej tapicerki z charakterystycznym wzorem zwanym pepitą. Co więc możemy dokupić? Warto zastanowić się nad pakietami Visio Park i Safety. Pierwszy doda nam kamerę cofania 180 stopni, czujniki parkowania z tyłu i mirror screen, czyli możliwość podłączenia telefonu przez CarPlay czy Android Auto. Kosztuje 4300 zł. Drugi pakiet to szereg systemów bezpieczeństwa, wykrywanie zmęczenia kierowcy, reflektory Smart Beam, rozpoznawanie znaków czy aktywnego utrzymywania pasa ruchu. Pakiet Safety kosztuje 3900 zł. To nowości, które pojawiły się po liftingu. Jest jeszcze nowy rozbudowany system Safety Plus, który, i po co ja to wszystko opowiadam, jest również dostępny w wersji Active. Jedynie adaptacyjny tempomat z funkcją automatycznego zatrzymywania się jest zarezerwowany wyłącznie dla tej bogatszej, droższej wersji Allure. Poza tym wersja Active wystarcza jako baza do rozbudowy samochodu o wszystkie nowoczesne gadżety.
Test dwumetrowca w 308 już był robiony, więc teraz tylko bardzo szybkie przypomnienie. Przede wszystkim nad głową miejsca mamy aż 4 palce wolnej przestrzeni, naprawdę świetny wynik, a do tego mała poręczna kierownica, świetna na zakręty, świetna na taką szybką, dynamiczną jazdę i zegary, które widzimy nad kierownicą, co sprawia, że na dobrą sprawę zastępuje to nam head-up display, bo prawie że nie odrywając wzroku od drogi widzimy to wszystko najważniejsze, co powinniśmy widzieć podczas jazdy. Świetne rozwiązanie, ale wróćmy do testu dwumetrowca i zobaczmy, ile miejsca zostało za mną. Z tyłu już nie jest tak dobrze, bo ani nie mam za dużo miejsca nad głową, nie mogę się do końca wyprostować, ale na kolana, no jak widzicie, też kolana są dosyć głęboko utopione w fotelu kierowcy. Co prawda jeszcze w tej chwili nie stykają się z żadnym twardym elementem niekomfortowym, ale już samo wciskanie, wchodzenie tutaj nie było niczym szczególnie przyjemnym. Również na stopy pod fotelem mogły być odrobinę więcej miejsca. I jeszcze szybkie rzut oka do bagażnika. 389 litrów, tyle on miał przed faceliftingiem i tyle ma nadal. Widać tu gdzieniegdzie takie elementy, które wchodzą do środka. Może to troszkę ograniczać użyteczność bagażnika, ale ważne, że ma 9 litrów więcej niż aktualny Golf. Po złożeniu oparć tylnej kanapy otrzymujemy 400 litrów więcej. 308 w wersji Active jest dostępna w 4 wersjach silnikowych. 1.2 PureTech może mieć 110 lub 130 koni, natomiast 1.5 Blue HDI, czyli silnik wysokoprężny, 100 lub 130. Mocniejsze wersje silnikowe można zestawić z nowym 8-biegowym automatem produkcji IC, natomiast mocniejszy silnik benzynowy w celu spełnienia tych bardziej wyśrubowanych norm Euro 6.2 został wyposażony w taki DPF dla silników benzynowych. Dokładnie to nazwa GPF. My testujemy dzisiaj tą słabszą wersję 110-konną, więc ona GPF nie potrzebuje. Potrzebuje jednak 11,6 sekundy do setki. Rozwija też 205 Nm momentu obrotowego, a prędkość maksymalna to 197 km na godzinę. I choć może 11,6 do setki nie robi aż takiego wielkiego wrażenia, ale z drugiej strony zużycie paliwa tego auta z tym silnikiem jest naprawdę obiecujące. 6,4 w mieście, 4,3 w trasie, 5 litrów na 100 km średnio. Co oznacza, że po zatankowaniu 53 litrów do zbiornika paliwa w tym samochodzie przejedziemy spokojnie, jadąc w trasie bez tankowania ponad 1200 km. Od razu powiem, mi zawsze pasowało, jak jeździła 308. To jest samochód przyjemnie się prowadzący, lekki, zwinny, chętnie wkręcający się w zakręty, po części no też dzięki tej małej kierownicy, która sprawia, że jazda tym samochodem jest no, w pewnym przynośnie dziecinnie prosto, bo to tak jak w go-karcie byśmy jechali, jest naprawdę przyjemnie. Kiedyś nawet na Zacharow nagrałem film z wrażeniami z jazdy wersją 130-konną, w którym bardziej się skupiałem nie na tym, że przyjemnie się jeździ 308, która ma 130 koni, tylko tym, że to wszystko jest z 3 cylindrów. Dzisiaj 3-cylindrowe silniki już nie są tak rzadkie, wszyscy się chyba już do nich przyzwyczailiśmy i już chyba dzisiaj bym nie nagrywał filmu akcentując te 3 cylindry, aczkolwiek no, nagrywam teraz film i w nim z kolei skupiłbym się na tym, że wersja 110-konna, której wcześniej nie miałem okazji w 308 testować, na dobrą sprawę w większości sytuacji życiowych wcale od tej 130-konnej wersji nie jest wiele gorsza, bo w najczęściej używanym przedziale, czy to prędkości, czy to obrotów, mamy tu wystarczająco dużo mocy i momentu. No, 205 Nm od 1500 obrotów. Myślę, że w 3 cylindrach nikt niżej schodził nie będzie, a więc na dobrą sprawę, no 4. bieg w 45 na godzinę i ja w tej chwili przyspieszę, jeszcze się wkręcam nie, no ja z tym samochodem to jest przyjemność, mimo że jadę podstawową wersją silnikową. I to może być właśnie powodem, dla którego można było nagrać taki osobny film o tym samochodzie i powiedzieć, popatrzcie, jadę
totalnie podstawową wersją i wciąż dobrze się bawi. I to być może jest też jeden z powodów, dla których czasem zakup samochodu, który nie jest pod dach wyposażony we wszystko, co producent oferuje, jest fajny z punktu widzenia wrażeń z jazdy, no bo jak mamy mniej wyposażenia, to z punktu widzenia jazdy jest to mniej balastu dodatkowego. Samochód jest lekki, tutaj w dowodzie mamy tylko 1080 kg, a więc w zestawieniu nawet z podstawowym silnikiem daje tyle wrażeń z jazdy, takich wrażeń z jazdy, że no właśnie warto na ten temat nakręcić film. Ceny 308 zaczynają się od 68 tysięcy złotych za podstawową wersję Access. 5 tysięcy wyżej i mamy testowaną dzisiaj przez nas wersję Active, a jeszcze 1000 złotych wyżej dostajemy gorzej wyposażoną Business Line, dedykowaną bardziej dla firm, a więc nie mamy tam ani dwustryfowej klimy, ani na przykład aluminiowych felg, ale z kolei mamy w standardzie Peugeot SOS and Assistance, czyli bardziej pod firmy, indywidualny klient może się tym mniej interesować. Wyżej znajduje się wersja Allure za 80 tysięcy złotych, a na samym szczycie znajduje się oczywiście GT i GTI 270-konna wersja, która zamyka cennik kwotą 140 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że 308 wcale nie musiała przychodzić wielkich zmian optycznych podczas tego faceliftingu, bo przecież już jej początkowy projekt był bardzo udany. Natomiast jeśli chodzi o technologię, to zadziało się bardzo wiele. Jeśli chodzi o gadżety i o systemy bezpieczeństwa. Pod tym względem odświeżona 308 już dorównuje poziomom znacznie młodszej konkurencji. A jeśli chodzi o wersję Active, to choć może się wydawać jedną z tych bardziej podstawowych wersji, to w praktyce ma prawie wszystko, czego może od niej oczekiwać przyszły właściciel. To też zasługa faceliftingu. Podsumowując naszą znajomość z odświeżoną 308 w dosyć podstawowej wersji Active, można by powiedzieć, że dzięki takiej konfiguracji możemy jeździć ciekawym samochodem z segmentu C z dobrze skalkulowaną ceną, nawet jeśli dokupimy trochę dodatkowego wyposażenia. Zwykle do redakcji przyjeżdżają wyżej wyposażone, bogatsze wersje. Tym razem przyjechała prawie że podstawowa i szczerze powiedziawszy, po kilku dniach jazdy tym samochodem wcale nie czuję niedosytu. Pamiętajcie o subskrypcji, dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w następnych.